Nie wiem jak wy, ale ja już miałem dosyć cukierkowych przygód genialnego ośmiolatka w kosmosie. Zbieranie lizaków, kawałków pizzy i ogłuszanie zasadniczo sympatycznych stworków? No fajnie, ale ile można? Zabrzmi to trochę jak hasło wyborcze, ale przyszedł czas na zmiany. Mieszkańcy Naipusan długo żyli sobie w spokoju i dostatku. Ich sielanka skończyła się, kiedy zostali napadnięci przez przybyłych z północy wojowników, na czele których stał zły szogun Sashika. Człowiek ten przez lata rósł w siłę dzięki czarnej magii. Mówiło się, że był opętany przez demona Kuskuro. Dla Naipusan nie byłoby nadziei, gdyby nie przepowiednia, według której ze wschodu, bo jak wiemy na wschodzie musi zawsze być jakaś cywilizacja, przybędzie wojownik ninja, który obali złego szoguna i przywróci sprawiedliwość. Nie wiem jak z prawem. No i właśnie w rolę tego wspaniałego ninży wciela się gracz. Musicie przyznać, że fabuła jest godna filmu akcji z lat 80. Wyobrażam sobie, że w rolę bohatera mógłby wcielić się Steven Seagal. Ostatecznie wtedy jeszcze nie miał takiej nadwagi i był całkiem zwinny. W każdym razie, jeśli spojrzeć na fabułę, widać, że nikt nie silił się tu na szczególną oryginalność. Zresztą nie ma się co dziwić. Shadow Knights powstała w ramach wypełniania zobowiązań id Software względem Softdisk. Czasu było mało, a po godzinach trzeba było jeszcze mieć siły na tworzenie Commandera Kina, więc do Shadow Knights nikt się jakoś szczególnie nie przykładał. Nie znaczy to bynajmniej, że jest to gra zła, czy nieudana. No tylko taka trochę bez polotu. Gra podzielona jest na 9 etapów. Naszym celem jest oczywiście dotrzeć do ostatniego i pokonać w nim tego złego szoguna. To czy i ilu ewentualnie przeciwników po drodze zabijemy, zależy tylko od nas. I tym razem nie ma tu żadnej pomyłki, bo w tej grze, nie tak jak w Commanderze Kinie, przeciwników nie ogłuszamy, a zabijamy. Niestety nie zostają po nich zwłoki. Tyle różnic. A jeśli chodzi o podobieństwa, to w Shadow Knights, podobnie jak w Commanderze Kinie, wykańczanie wrogów nie jest w żaden sposób punktowane, więc zasadniczo jest bez znaczenia. Właściwie twórcy poszli o krok dalej, bo punktacja jako taka w tej grze w ogóle nie występuje. Przyznam, że to trochę nietypowe rozwiązanie jak na grę platformową. Ciekawe ile w tym było planu, a ile oszczędności czasu. Zamiast punktów mamy siły witalne i magiczne, czyli manę albo coś w tym rodzaju. Oba współczynniki możemy zwiększać, zbierając odpowiednie kulki. Nie wiem jak to nazwać. Mniejsza o to. Niech będą kulki. No więc kulki występują w kilku kolorach. Przyznam, że nie do końca rozumiem, który kolor co oznacza. Z tego co się zdążyłem zorientować, zielony leczy, a pozostałe chyba dodają manny, ale głowy za to nie dam. Wydać się wam to może dziwne, no bo co za problem. Zobaczyć stan współczynników przed i po zebraniu danej kulki, no i zagadka będzie rozwiązana. No jasne. Problem jednak w tym, że wartości współczynników są wyświetlane przy pomocy ikon, które pozwalają wyświetlić wartości od 0 do 8. Jeśli więc mamy więcej punktów danego współczynnika, to na dobrą sprawę nie wiemy ile. W sumie krótka informacja, masz dużo. Znaczenie sił witalnych jest oczywiste. Jeśli stracimy wszystkie, to giniemy i cofamy się na początek etapu. Kiedy skończą nam się życia, no to pozostaje nam rozpocząć całą rozgrywkę od początku. Stanu gry zapisać nie można.
Także nie ma co marzyć o wielokrotnym powtarzaniu jakiegoś trudnego miejsca. Pasuje tu mądrość mistrza Jody. Do or do not. There is no try. Wpływ na nasze zdrowie mają przede wszystkim przeciwnicy. Tych jest kilka rodzajów. Mamy prostych wojowników, którzy starają się przyłożyć nam w łeb maczugą. Mamy łuczników, którzy atakują nas z odległości, ale za to przynajmniej się nie ruszają. Są też nadzwyczaj szybkie i skoczne psy, które mogą przemieszczać się pomiędzy platformami. Jest też coś w rodzaju dużych zombie z wielkim mieczem. Tych lepiej unikać, bo w zasadzie odradzają się bez końca. No i są jeszcze przenikające przez ściany nietoperze. Rzecz ze wszechmiar idiotyczna. Wszystkich ich można zabić, choć jak już mówiłem, nie jest to zawsze konieczne. Kiedy już zdecydujemy się na rozwiązanie siłowe, to do dyspozycji mamy 3 formy ataku. Możemy przeciwnika zaatakować kataną, co ma tą zaletę, że ten atak możemy stosować praktycznie bez ograniczeń. Musimy być jednak blisko przeciwnika, co wiąże się z naturalnym ryzykiem doznania uszczerbku na zdrowiu. Kluczowe jest tu wyczucie czasu i odległości, ale odrobina treningu i praktyki czyni mistrza. Inną formą ataku jest atak magiczny. Ten ma tą zaletę, że jest atakiem na odległość. Także nie niesie ze sobą ryzyka, że przeciwnik nam zwyczajnie odda. Atak ten zużywa jednak punkt magii, a te zawsze się kiedyś kończą. Jest jeszcze trzecia forma ataku, przeznaczona do sytuacji skrajnie beznadziejnych. Także kiedy jesteśmy otoczeni przez wrogów, możemy wykonać taki atak ostatniej szansy, który zużywa więcej punktów magii, ale w zamian za to wysyła magiczne pociski we wszystkich kierunkach. Czyli jak to w starych grach bywa, mniej więcej w 8. Dodatkowo w każdej chwili możemy zużyć nieco punktów magii na odbudowanie naszego zdrowia. Widać więc, jakie jest główne założenie gry. Trzeba brnąć do przodu, zdobywając jak najwięcej punktów magii, jednocześnie nie marnując ich na głupoty. Także wrogów należy albo zabijać kataną, albo ich w ogóle unikać. Ataki magiczne lepiej stosować w ostateczności. Punkty magii lepiej zostawić sobie na potrzeby leczenia. Graficznie Shadow Knights prezentuje się całkiem przyzwoicie. Postaci są ładne i proporcjonalne, robione na poważnie. Nie to co w Commanderze Kinie. Podobnie jest z tłami poszczególnych poziomów. Nie ma tu żadnej bajkowej estetyki. Można trochę żałować, że zabijani przeciwnicy tylko rozpływają się w chmurze czerwonego dymu, zamiast na przykład efektownie upadać. Ale cóż, taka była wtedy polityka Softdisk. Żadnej krwi i żadnych zwłok. Animacje są dość ładne, za wyjątkiem skoków. A dokładniej sytuacji, kiedy nasza postać spada z jakiejś platformy. Nie mogę się zdecydować, czy to wygląda bardziej jak ryba wyciągnięta z wody, czy jakiś niezrealizowany klon Supermana, któremu ktoś zwędził pelerynę. W każdym razie wygląda to dość idiotycznie. Ze względów estetycznych lepiej znikąd nie spadać. Tła są szczegółowe, co zasadniczo należałoby uznać za zaletę. Niestety ograniczona paleta kolorów EGA sprawia, że często postaci zlewają się z otoczeniem. Można tu coś przebąkiwać o realizmie, ale fakt jest taki, że często jest to dość irytujące. Albo my zlewamy się z tłem, albo z tłem zlewają się nasi przeciwnicy. Same etapy jednak całkiem ładnie komponują się ze sobą. Zdają się być częściami spójnej całości.
Na początku wyruszamy z wioski, potem wspinamy się na wzgórze. Swoją drogą ten etap przypomina mi jeden z etapów starej kontry z konsoli. Na wzgórzu oczywiście jest pałac złego szoguna, no bo przecież tego rodzaju lokalizacje zawsze są na szczycie jakiegoś wzgórza. Gdzieś po drodze jest całkiem klimatyczny etap na cmentarzu, no bo jak wiemy, dobry cmentarz nie jest zły. No i jest to też okazja, żeby wprowadzić nowy rodzaj przeciwnika. Miejscami pojawiają się też interesujące detale w postaci sal tortur i tym podobnych atrakcji. Wygląda to całkiem fajnie. Grze bardzo przydałaby się muzyka, to jednak nie ma. Jedyne dźwięki, jakie usłyszymy w Shadow Knights, to brzdęki wydawane przy okazji walki. Trochę szkoda, no ale co zrobić? Deadline'u i budżetu nie przeskoczysz. Swoją drogą tyle razy wspominam o tym, że jest to budżetowa gra, że chyba wypadałoby powiedzieć, jaki to był właściwie budżet. No więc id Software za jej stworzenie zainkasowało $5000. Nie wiem do końca, ile czasu im to zajęło, ale nie była to znowu taka mała kwota na początku lat 90. Szczególnie dla ludzi, którzy żywili się przede wszystkim pizzą. No dobra, niby chwalę Shadow Knights, a jednak na początku powiedziałem, że to gra bez polotu. Nasuwa się oczywiste pytanie, dlaczego? No cóż, pomimo fajnej kompozycji etapów, gra nie wciąga do swojego świata. Zdecydowanie brakuje tu jakiejś muzyki, która mogłaby zbudować atmosferę. Do tego nie ma w niej punktacji, co sprawia, że ukończywszy ją raz, w zasadzie nie widzimy żadnego sensu, aby robić to ponownie. No a skończenie tej gry nie jest znowu takie czasochłonne. Jak już jestem przy narzekaniu, to nie mogę nie wspomnieć o idiotycznych nietoperzach, które przelatują przez ściany, burząc realizm świata gry. No ja wiem, że się czepiam, no ale kurczę, albo robimy grę z ładnymi, realistycznymi postaciami i wszystko robimy na poważnie, albo nie. Tymczasem mamy fajnie zrobione postaci i jednocześnie gdzieś ze ściany wylatują nietoperze. No idiotyzm. Domyślam się, że tak było to zrobić łatwiej. Ostatecznie szybko poruszające się obiekty plus wąskie korytarze to zazwyczaj świetny przepis na problemy. Ale jednak, wolałbym, aby ich w ogóle nie było, niż żeby funkcjonowały w grze w taki właśnie sposób. Czy warto zagrać w Shadow Knights? Poniekąd tak, choć nie należy spodziewać się tu jakichś cudów. Tak, to jest platformówka od id Software z czasów ich legendarnego składu, ale nie jest to gra, nad którą szczególnie dużo pracowali i na której im szczególnie zależało. Jest to gra poprawna, momentami nawet wciągająca, ale bez tej iskry geniuszu, czy choćby przebłysku talentu, który mógłby z niej zrobić jakąś legendarną pozycję obowiązkową. A raczej nie uraczymy jej na żadnych listach top 100, top 1000 czy top 10,000. Także ostateczna decyzja, czy poświęcić jej czas, w zasadzie należy do Was. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu stanie się ona nieco prostsza. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Gratuluję wytrwałości i z góry dziękuję za wszelkie przejawy pozytywnych interakcji. Tradycyjnie niebawem pojawi się longplay z tej gry. Ja tymczasem zabieram się za kolejny film. W międzyczasie założyłem anglojęzyczne konto na Twitterze. Ciekawa sprawa, zablokowano mnie w pół godziny i pół dnia trwało, zanim uzyskałem do niego dostęp. A jak widać, trochę techniki i się człowiek gubi. No nic. W opisie filmu dodam link, aby kogoś interesowało moje niezbyt aktywne ćwierkanie o starych grach. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas i do następnego obejrzenia. Miejmy nadzieję, że szybciej niż ostatnio.